Witam serdecznie dzisiaj po południu. Kurs dolara, kurs złotego, czyli świat przed Glapińskim. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Kurs dolara, kurs złotego, czyli świat przed Glapińskim. Nagrywam ten materiał przed konferencją prezesa Glapińskiego i drodzy Państwo, dzisiaj zrobimy specjalny live, specjalne spotkanie na żywo, podobne do wczorajszego, tuż po konferencji prezesa Glapińskiego, więc w okolicach godziny 16, 16:30. Zachęcam wszystkich do tego, żeby się pojawić też dodatkowo na kanale i będzie też część materiału poświęcona odpowiedzi na Wasze pytania, więc zachęcam do tego, żeby je składać. Ale ten świat przed Glapińskim warto sobie przeanalizować, zobaczyć, co się teraz dzieje na kursie złotego. Kurs dolara jest dla nas istotny, zobaczyć, jakie są wydarzenia teraz szczególnie istotne dla naszego krajowego podwórka. No i pytanie jest też takie, czy boisz się recesji? Na co warto patrzeć, żeby wiedzieć, gdzie teraz jesteśmy w cyklu gospodarczym? Ale oczywiście zaczynamy od krajowego podwórka, ponieważ rozpoczynająca się o godzinie 15 konferencja prezesa Glapińskiego będzie miała za zadanie odpowiedzieć nam na pytanie, jakie jest uzasadnienie tej decyzji o obniżce stóp procentowych o 75 punktów bazowych, skoro jeszcze parę miesięcy temu prezes Glapiński zapowiadał, że Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej będzie się zachowywała bardziej konserwatywnie. I te zagadnienie będzie szczególnie interesujące. Jakie są perspektywy gospodarcze? I oczywiście jaka jest perspektywa, jeżeli chodzi o inflację, tak w ujęciu konsumenckim, jak i producenckim. Naprawdę uzasadnienie tej decyzji wczorajszej będzie przez rynek niezwykle bacznie obserwowane, ale warto także zwrócić uwagę, że pomimo tego, że już doszło do obniżki o 75 punktów bazowych, co powinno wyczerpać zasób wszystkich obniżek stóp procentowych do końca tego roku, a tak rynek zakładał jeszcze 24 godziny wcześniej, 24 godziny temu, pomimo tego już kolejne banki komercyjne, Societe Generale na przykład, sygnalizuje i spodziewa się, że w październiku, czyli za miesiąc, będzie kolejna obniżka o skokowe 50 punktów bazowych, więc widać, że teraz uczestnicy rynku spodziewają się naprawdę przyspieszenia tempa obniżek stóp procentowych i to, że wczoraj doszło do takiej obniżki, nie ma być jakimś ewenementem, jakimś jednorazowym wydarzeniem, po prostu ma być to początek cyklu obniżek stóp procentowych i naprawdę będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego aż tak dynamicznie, bardzo niekonwencjonalnie doszło do takiej mocnej, skokowej obniżki stóp procentowych i rynek będzie szukał odpowiedzi na tym właśnie, na tej konferencji prezesa Glapińskiego, którą ja dla Państwa będę komentować po godzinie 16, w okolicach godziny 16, 16:30 na tym kanale na żywo. Jeszcze raz zachęcam do tego specjalnego materiału, który się pojawi. No i teraz przeanalizujmy, co się teraz dzieje. Wcześniej pokazywałem mapę, która mówiła nam, gdzie w tym roku mają być obniżki stóp procentowych i widać, że świat był podzielony. Rynki emerging markets przede wszystkim mają być tam obniżki stóp procentowych, a na następnym wykresie, który teraz widać, czyli na tej mapie, widzimy, gdzie już doszło do obniżek stóp procentowych. Widzimy także, gdzie są mocne podwyżki, gdzie są obniżki stóp procentowych i świat cały czas jest podzielony i raczej rynki emerging markets, tutaj te gwałtowne zmiany stóp procentowych są lepiej widoczne, natomiast są kraje, gdzie obniżki stóp procentowych mają już miejsce. No i teraz pytanie jest, co dalej się będzie działo. Dzisiaj krajowa waluta na razie traci lekko na wartości, nie ma takiego przyspieszenia ruchu, jak było to obserwowane wczoraj. Zachęcam do dzisiejszego porannego materiału, gdzie jest zdecydowanie więcej na temat tego, co się dzieje na rynku złotego, jakie są perspektywy co do stóp procentowych, więc tam w górnym rogu jest ten specjalny materiał podlinkowany i zachęcam naprawdę, żeby się z nim zaznajomić. I także zwracam uwagę na te zniesienia Fibonacciego, ponieważ w takich dynamicznych ruchach zniesienia Fibonacciego bardzo ładnie działają. No i one sygnalizują nam, że cały pas między poziomami 4,59-4,64 jest usiany różnymi odcieniami tego pierwszego zniesienia Fibonacciego i dopiero jego pokonanie zwiastowałoby, że ten ruch, który teraz obserwujemy, jest czymś większym niż jakaś korekta. Więc kurs dolara,
kurs euro, kurs w ogóle złotego warto obserwować z tego teraz poziomu, z poziomu analizy Fibonacciego i dlatego też zwracam na te zniesienia dużą uwagę, a już teraz zaczynamy testować powoli ten bardzo ważny poziom. Dla dolar złotego, czyli kurs dolara, który teraz obserwujemy, nie tylko widzimy tutaj odbicie od tego dolnego ograniczenia kilkuletniego kanału wzrostowego, ale także, że ten Fibonacci jest jeszcze kilka figur wyżej, jest w okolicach 4,37, więc jest naprawdę jeszcze przestrzeń do tego, żeby złoty tracił na wartości bez żadnych zmian konsekwencji technicznych w średnim i w długim terminie. Cały czas złoty jest generalnie kupowany. Dopiero przejście tych pierwszych oporów sygnalizowałoby, że ta korekta może się przedłużyć w przestrzeni i także oczywiście w czasie. Natomiast jeszcze raz przypominam, głównym winowajcą tego, że złoty się osłabia, jest euro-dolar, ponieważ tendencja na euro-dolarze jest kluczowa. Gdyby się euro-dolar zaczął teraz odwracać na tendencję wzrostową, to zobaczycie, drodzy Państwo, jak szybko znajdzie się gigantyczny popyt na złotego, który będzie wykorzystywał właśnie te poziomy do tego, żeby po atrakcyjnych, promocyjnych cenach zacząć akumulować polskiego złotego. Dlatego też warto równolegle obserwować euro-dolara, co tam się dzieje. A na razie technika i tendencja, która jest na euro-dolarze, raczej faworyzuje scenariusze prospadkowe. Stąd też mamy tendencję do osłabienia krajowej waluty, a ta wczorajsza decyzja RPP tylko przyspieszyła i dostosowała kursy dolar złotego, kursy dolara, kursy euro, w ogóle kurs złotego do poziomów, które były na euro-dolarze obserwowane w ostatnich miesiącach. Ten wykres jeszcze raz warto zwrócić uwagę, że powiązanie euro-dolara ze złotym jest cały czas ściśle zachowane i nie ma jakiejś anomalii, jakiejś rozbieżności względem tego, na jakich poziomach teraz na euro-dolarze się znajdujemy. I jeszcze jedna uwaga, bardzo cenna, na którą, gdzie warto patrzeć, próbując odpowiedzieć sobie obiektywnie na pytanie, jak rynek naprawdę widzi te decyzje Glapińskiego, Rady Polityki Pieniężnej w sprawie tych dynamicznych obniżek stóp procentowych. I tym rynkiem jest rynek obligacji, który wycenia przyszłość i tą wiarygodność naszego systemu finansowego, polityki gospodarczej, polityki fiskalnej, monetarnej. No i na obligacje warto zwracać uwagę. Gdyby coś negatywnego się działo, gdyby rynek negatywnie odbierał te decyzje, to rentowności powinny pójść bardzo dynamicznie w górę, nawet w krótkoterminowych ujęciach, zwłaszcza w krótkoterminowych ujęciach. A jak widzimy dzisiaj i wczoraj, na polskich obligacjach praktycznie niewiele się działo. Ruchy były znikome, były bardzo podobne do tych sesji, które wcześniej były przed decyzją, więc rynek długu w ogóle się nie przejmuje tym, że aż tak dynamicznie stopy procentowe poszły w dół, a jako że perspektywa na dalsze obniżki stóp procentowych jest duża, zachęcam do tego porannego materiału tam podlinkowanego u góry w rogu, to obligacje raczej będą miały tendencję do tego, żeby rentowności znowu wróciły do tendencji spadkowej, czyli żeby ceny rosły, dlatego też te wszystkie słowa i te sugestie o dalszej presji na obniżki stóp procentowych będą faworyzowały to, żeby polskie obligacje zyskiwały na wartości, więc rynek, który obiektywnie pokazuje nam, czy na rynku polskich aktywów występuje jakaś panika, to jest rynek obligacji i na rynek obligacji warto patrzeć. A giełda papierów wartościowych boi się o to, co się dzieje na świecie, na światowych parkietach, stąd też dzisiaj mamy nowe minima tendencji spadkowej. Widać ewidentnie już, że wybicie poniżej strefy 1975-2000 punktów miało miejsce, no i bardzo systematycznie kontynuujemy tendencję spadkową. Prawdopodobnie wkrótce będziemy wizytować poziom 1900 punktów, gdzie jak widać na wykresie mamy dolne ograniczenie wciąż teoretycznego kanału spadkowego, a dopiero jego pokonanie otworzyłoby przestrzeń do spadku o jeszcze 100 punktów, ponieważ następne wsparcia byłyby dopiero w okolicach poziomu 1800 na indeksie WIG20 i myślę, że warszawska giełda papierów wartościowych, jeżeli świat będzie kontynuował tendencję spadkową, korektę spadkową we wrześniu, to ma szansę, żeby te poziomy zwiedzić. Natomiast jeszcze raz podkreślę, obniżki stóp procentowych to jest wyśmienita średnio i długoterminowa wiadomość dla rynku akcji. Dlatego też taka dynamiczna, gwałtowna obniżka stóp procentowych bardzo sprzyja polskim akcjom, zwłaszcza tych mniejszych spółek i tych, które są zadłużone, mają jakieś większe zobowiązania. Dlatego sygnalizuję bardzo intensywnie
przyglądać się rynkowi akcyjnemu, czy czasem nie dochodzi do zwrotu, czy nie widać coraz większej relatywnej siły względem parkietów zagranicznych, bo to będzie oznaczało, że kapitał, że te obniżki stóp procentowych wpływają na kapitał bardzo pobudzająco i że popyt na ryzyko, popyt na polskie aktywa znowu staje się widoczny. Dlatego też te obniżki stóp procentowych są bardzo dobrą wiadomością, tak dla polskiej gospodarki, jak dla konsumentów i także dla rynków akcji, ale potrzeba wyszumienia się rynku, żeby logika, która stoi za decyzjami o obniżkach stóp procentowych, wpłynęła także na logiczne podejmowania decyzji, na efektywność rynkowych decyzji inwestycyjnych uczestników naszego życia na parkietach różnego rodzaju aktywów naszego kraju. Dlatego też warto patrzeć, co się dzieje. Kurs dolara, kurs złotego, czyli świat przed Glapińskim wygląda właśnie w taki sposób i przypominam, po konferencji prezesa Glapińskiego w okolicach godziny 16:30 będzie specjalne połączenie, taka transmisja na żywo, tak jak wczoraj, gdzie będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło i będę odpowiadał na Wasze pytania, więc zachęcam do tego, żeby je zadawać i żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu. I drodzy Państwo, w tym miejscu zachęcam do specjalnego materiału, tam podlinkowanego na dole w komentarzu i w opisie. Naprawdę takie wydarzenia jak teraz, czyli duża zmienność, sygnalizuje, żeby patrzeć, czy profesjonalni traderzy, a w tym materiale o umyśle łowcy, czyli jak myślą profesjonalni traderzy, są zawarte wskazówki, jak oni się zachowują właśnie w sytuacjach takich dużych, dynamicznych zawirowań, czy te metody się sprawdzają. Przypominam, ten materiał jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu i naprawdę warto się z nim zaznajomić. I teraz przejdźmy już do rynków światowych, gdzie także bardzo wiele się dzieje. Jeżeli boisz się recesji, to patrz na to, aby wiedzieć więcej, a dzisiaj mamy dane z rynku pracy i analiza rynku pracy pozwala nam ocenić, czy jest szansa na recesję i jaka jest ona właśnie. Warto zwrócić uwagę na to, że w najnowszym raporcie Bloomberga został bardzo jasno określony próg recesji. I takim głównym wskaźnikiem, który ma określać, czy jesteśmy w recesji, jest właśnie rynek pracy i jesteśmy już powyżej tego progu, co oznacza, że środowisko recesyjne w amerykańskiej gospodarce występuje. Także na następnym wykresie widzimy z tej samej analizy, że podzielono dane na te twarde i na miękkie i oba wskaźniki, oba te miary gospodarczej siły albo słabości pokazują, że środowisko recesyjne występuje, a na następnym wykresie widzimy, jak te dane z gospodarki rozjeżdżają się z wycenami indeksów giełdowych. I naprawdę odpowiedź na pytanie wkrótce powinna zapaść. Kto się myli? Czy dane makroekonomiczne, które pokazują spowolnienie, wkrótce zawrócą i będziemy świadkami ożywienia gospodarczego już także wykazywanego w danych makroekonomicznych, czy wyceny spółek giełdowych? A jeżeli spółki giełdowe i wyceny rynkowe się mylą, to giełdy powinny przeżyć dynamiczną korektę spadkową. Naprawdę warto tej rozbieżności się przyglądać, bo jest ona coraz wyższa. Jaką pozycję mają netto fundusze zarządzające aktywami? Na tym następnym wykresie widzimy, że na Wall Street jest to pozycja długa. To jest bardzo ciekawe, że zarządzający aktywami i fundusze hedgingowe mają netto długą pozycję na amerykańskim rynku akcji, chociaż dane makroekonomiczne na przykład z Europy są coraz słabsze i widać to na tym wykresie dla Niemiec. DAX bardzo ładnie konsoliduje się na wsparciach, nie chce ich na razie przebić, a to pokazuje, że siła popytu na ryzyko cały czas występuje, a gdyby rozpatrzyć szeroki europejski rynek, to do najbliższego wsparcia mamy jeszcze około 7% potencjału na spadek bez żadnych konsekwencji długoterminowych, dlatego też nawet potencjalna kontynuacja korekty nie zmieniłaby percepcji tego, co może się wkrótce wydarzyć dalej na indeksach giełdowych w Europie. I na rynkach światowych patrzymy przede wszystkim na zachowanie amerykańskich obligacji, bo to one determinują to, co się wydarzy na amerykańskim dolarze, później na jenach japońskich, na cenie złota i na rynkach emerging markets. Przypominam, amerykańskie obligacje, im bardziej rosną rentowności, tym bardziej występuje presja na rzecz umocnienia amerykańskiej waluty i to teraz obserwujemy tą presję na amerykańskich dwójkach, na całej krzywej dochodowości, na dwójkach, dziesiątkach. Amerykański indeks dolarowy rośnie, euro-dolar spada, jesteśmy około 50 pipsów nad ważnym wsparciem i to wsparcie 1,0650 może być wkrótce testowane.
Rynek złota bardzo nie lubi, kiedy amerykański dolar się umacnia, stąd też spadki i do tych spadków dołącza także zachowanie ceny miedzi, gdzie już przechodzimy najbliższe wsparcie. Dlatego też rośnie prawdopodobieństwo, że indeksy giełdowe naprawdę zaczną wchodzić w jakąś korektę, która będzie bardzo zbieżna z tymi wskazaniami analizy statystycznej, która mówi, że wrzesień to jest najgorszy miesiąc do inwestowania na rynkach akcyjnych. Ropa naftowa cały czas się trzyma na wysokich poziomach, a rynek kryptowalut, bez względu na to, czy patrzymy na Bitcoina, czy też na Ether, widać jak na dłoni konsolidację, zanikającą zmienność, a jak wiemy, jest to zwykle zapowiedź dynamicznego ruchu, dynamicznych wybić, mocnych trendów, dlatego też prędzej czy później taka zmiana, wybicie nastąpi i zobaczymy, w którą stronę będą się pozycjonowały rynki najważniejszych kryptowalut. To także nam pozwoli ocenić, czy globalny popyt na ryzyko kupuje, czy sprzedaje aktywa. Myślę, że warto wiedzieć zdecydowanie więcej i przypominam, na dole w opisie i w komentarzu są podlinkowane specjalne materiały, z czego najważniejszy materiał o umyśle łowcy, jak myślą profesjonalni inwestorzy, warto się z tym materiałem zaznajomić. Przypominam, jest on podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za słuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy dzisiaj po konferencji prezesa Glapińskiego i oczywiście jutro w porannym materiale. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu, cześć!